Dzień dobry. Wow. Cześć. Witajcie na kolejnej eksploracji. Dzisiaj podążamy śladem tak naprawdę domów bardzo zniszczonych, ale posiadających niesamowity urok i czasami tajemnicę, która jest przerażająca. Ten domek jeszcze 10 lat temu gościł wypełniony był ludźmi. Tutaj dziwne schody, dziwne rozwiązanie tak naprawdę. Nie wiem, czy uda mi się w ogóle tam wejść. Po tych schodach. Pewnie, że ci uda. Myślisz, że tak? No. Ale tutaj jest w ogóle dziwny też ten pokój, więc bałbym się. On jest jakby połączony. No jest piec, połączony jest jakby no tu jest niebezpiecznie, powiem ci. Jakieś lustra, zawalający się sufit, piec kaflowy. Tutaj siano, ale ja myślę, że to siano po prostu spadło. A tu jakaś komórka była, czy coś takiego. Nie wiem, czy mogę iść po tym, czy nic mi się nie stanie. Ten dom no jest domem bardzo zniszczonym. I nagle wisi lustro na środku ściany, która mimo wszystko jest piękna, ponieważ ma zachowany bardzo dobrze wałek. Są punkty, mam wrażenie, w których były meble. Odpalimy sobie lampę. Wygląda to naprawdę dziwnie. Delikatnie postaram się mimo wszystko iść po tej podłodze, patrząc, żeby nie wdepnąć w nic, bo widzę tam jakiś obraz. Ja nie wiem, czy wszyscy możemy wejść na to tutaj, jeżeli byś chciała wchodzić. Mam tu dziwny artefakt. Ojej! Ojej! Matka Boska z dzieciątkiem. Obrazek taki piękny. No. Czekaj, gdzie rękawiczki, ja się pytam? No nie mam, przepraszam. No właśnie. Ale zobacz jaka... Nieprzygotowana. Jaki ładny, taki medalion to jest, bo tam można było to powiesić. Widzisz? Tak, a z na drugiej szkle. strony? Na szkle. Szkło to nie, po Czyli prostu nie szklane ma. tak To jest naprawdę. szkło. Bardzo ładny. Mam nadzieję, że znajdziemy tu więcej takich artefaktów w tym opustoszałym również z przedmiotów domu. Podoba mi się on. A tu co jest? Co tu mamy? Co tu mamy? Oj! Kolejny święty obrazek. Mogłabyś mi to zrzucić? Widzę, że mam dzisiaj taką funkcję. Ale ładna. No powiem ci, że ta święta, że jest święta, ciężko Tak, bo ma uwierzyć, rolę. żeby była święta. Naprawdę. No naprawdę. Bardzo ładna grafika, powiem ci. No bardzo. Dobór po prostu tych twarzy jest niesamowity. No tutaj akurat Jezus nie wyszedł dobrze. Wyszedł, no. No dziwnie, no. Kolorystycznie, jeżeli chodzi o włosy, to jest podobny do swojej mamy. Nie ulega to wątpliwości. Ale zdecydowanie tutaj ta święta jest lepsza. Ładniejsza po prostu. To znaczy, bo to jest też czarno-biała, tu jest tak jakby inny sposób oddania tego obrazka. Po prostu No jest tak. dużo koloru, bardzo Kolorowo jest nasycony po prostu. kolorowo. A ten jest taki bardziej stonowany, bardziej w sepie idzie, Jak prawda? widzisz, ono trzyma krzyż, ale kwiaty są kolorowe. Tak. To co my tutaj jeszcze mamy? No lustro. No ona jest niebezpieczna, dlatego też tak chciałem, żebyśmy razem nie wchodzili tutaj, wiesz? Za późno. No, bo mówiłem o to, żeby nie ten, ale To są lustra z szafy. po prostu lustra z szafy, tak? Tak. Więc ja tam nawet nie podchodzę, no nie będziemy pokazywać ich. Bo to są po prostu lustra z szafy, a tutaj było lustro o takie po prostu, tak? Wiesz co mnie zastanawia, że tutaj na tym suficie, który zaraz chyba runie na nas,
Był wałek też. Tak to wyglądało, widzisz? Tu masz wałek na suficie. Pierwsza się z tym spotkałem. Ale to jakaś taka spodnia warstwa, bo potem już był normalnie Potem było zagipsowany normalne. na biało zamalowany. Co dobrze, to ja wychodzę z tego. Inne rozwiązania, bo to się idzie do takiego pomieszczenia z takimi małymi schodkami. No tak jakby u góry ktoś mieszkał tutaj osobno, to tak wygląda, no nie wiem. Tak mi to wygląda. Bardzo schody, one są lepsze na pewno od niektórych innych schodów. Tutaj może jakiś był piec czy coś, w każdym razie się zawala. Myślę, że tu piwnicy nie ma, jak się spadnie to po prostu można tylko złamać albo zwichnąć nogę. Tak to wygląda, wiesz? Schodki są dość solidne, powiem Ci. No są. Czy tam od razu wchodzimy, czy najpierw pójdziemy na pokoje? Ja może zobaczmy tutaj co jest, bo to może Czy warto w ogóle tam zobaczyć, tak? Tak. Znaczy zobaczyć, zawsze warto. Ale pytanie, czy jest coś, co nas jakoś tam... Tutaj były przejścia do pomieszczeń gospodarczych. Aha. Tak naprawdę tu jest siano, tu były zwierzątka. Dostrzegasz tam jakieś ciekawe artefakty? Nie, jest żółw, Tak? kawałki materacy i takie kloce z siana. A to nie No, będziemy zwierząt tego typowo. eksplorować. Jest, Dobra. chcę Ci tylko coś pokazać, zobacz. Tak? Momencik. To jest ta ławeczka, takie ławeczki przed No. domem były. Tak. I to jest taka ławeczka sprzed domu, albo podstawiają pani jak doiła krowę. Wiesz co? Myślę, że i ta wersja, i ta jest dobra, ponieważ jak nie mieli krowy, to potem mogli wziąć i ją odstawić na bok. Po prostu. Tak, przed domami właśnie kojarzę takie ławeczki. One były takiej prostej konstrukcji, ale jednocześnie miały coś w sobie, tak? Bardzo lubili niwę. No, wiesz co, Nivea kiedyś tutaj w okolicach miała fabrykę, tak? Bo Nivea w ogóle jest chyba z Gliwic, z tego co kojarzę. Była może, ale teraz No. już nie jest. Tak to Ale- wygląda. Ja nie wiem, czy ja się mogę mieć, mogę teraz dać głupoty. No, Ale ja nie wiem, czy takimi kremami nie smaruje się wymian krowy. wiesz co, ja też się nie znam, ale kiedyś, no lata temu, był taki konkurs na imprezie zakładowej. Dojenie krowy. Naprawdę, tylko że ta krowa była po prostu sztuczna. Wiesz, ja się spaliłem ze wstydu, powiem Ci, bo sobie pomyślałem, kurczę, no ja nie umiem doić krowy. Tu dużo jest takich właśnie rzeczy, które spadły, ewidentnie. Wszystko to jest takie, no, ta eksploracja polega na tym, że dostrzegamy jakieś małe artefakty, które gdzieś tam leżą, ale w towarzystwie właśnie tej słomy, tak? Oj, tam znowu jakieś zwierzęce sprawy. Co robiły? Zwierzęce sprawy, mówię, tam są jakieś, Aha, wiesz? to ja ci źle zrozumiałam. Tutaj Lady Punk i gazeta. Z którego roku? Z którego roku ta gazeta jest? Pewnie naniesiona. Jakiś dodatek muzyczny. 2010. Ale to słuchaj pasuje, ponieważ ja w 2010 widziałem tutaj jeszcze dobrze zachowane rzeczy, wiesz? Tak, więc to jest o tyle dziwne, że ten dom jest tak zniszczony od 10 lat. Ktoś tu mieszkał jeszcze 10 lat temu. To jest niesamowite, że tak szybko został No, zniszczony. zdegradował się bardzo szybko. Tutaj już widzisz, sypie się to. Ale powiem Ci, że ja tutaj byłam Czyli i tak mnie, przypuszczam. ten pokój mnie zachwycił. On jest taki Wow! On jest, niebieski. no powiem Ci, że on jest taki typowo wiejski. No nie dziwię się, że Cię zachwycił, bo mnie też zachwycił, mimo że nie obfituje O kurczę! Zobacz ten piec. Widzę. Ta korona tego pieca. I jeszcze przez chwilę myślałem, że nie da się nazwać tego domu perełką, ale ten piec bije wszystko. Naprawdę. Właściwie taka jego korona, aczkolwiek Jego korona. te kafle to są bardzo stare kafle. To jest taki pierwszy piec, bo tamten u góry piec to już jest budowany później, natomiast ten No, wygląda to niesamowicie. No oczywiście wiadomo, na złom zabrane pewne rzeczy, ale ta korona tego pieca to wygląda bajecznie, powiem Wam, bajecznie. I tak niskie są w ogóle te drzwi, były małe.
Takie malutkie są, jak widzisz, widzisz? No niski, tak. Ten pokój w ogóle nie jest duży, bo gdyby Może go Truda wypełnić... była niska. Jaka? Truda. Truda. Myślisz, że to mieszkała Truda? Truda. No co ty? Edeltrauda, tak? Tak, Trautka tak ciotka. zwana. Tu mieszkała ciotka Truda. To ja już rozumiem całą sytuację. Ona po prostu tutaj mieszkała sama przez długi czas i gdzieś około 10 lat temu zmarła. I już wcześniej być może ten dom wyglądał w ten sposób. Wiesz? Tak to mogło wyglądać. No, a ty jeszcze widziałeś go w czasach, kiedy... W świetności, powiedzmy. Więc być może ten pokój był takim głównym pokojem, w którym po prostu żyła do końca. No tak to może być. Też mnie tutaj zastanawia, co to jest. To jest jakiś taki styropianowy... Co to jest? A już wiem. Ludzi myślą? To jest bocian, który przynosi dziecko. Aha. Widzisz? Tylko że nie ma nóg. Nie ma też głowy. Została zeżarta. Może to na jakąś okazję, na jakieś chrzciny czy coś, czy narodziny? Całkiem możliwe, że to chodziło właśnie o to. I ten bardzo fajny kosz. To jest taki naprawdę kosz, taki wiejski, przy zbieraniu owoców, z tego co pamiętam. Prawda? Tak. Chyba jabłka się zbierało, ale O, taki... na pranie, ja nie wiem, czy... Albo na pranie, no, ale wygląda też fajnie, powiem Ci, ten kosz. Obok tego pieca, który mnie naprawdę zaskoczył. On jest po prostu piękny. On jest po prostu piękny. Ta korona. Wiesz, zastanawia mnie jedna rzecz. Czasami jest tak, że ktoś bierze i wygrywa tutaj na złom, a jednocześnie nie dostrzega piękna tej korony, tego pieca po prostu. Tak mocno osadzonego w kulturze. W kulturze tych terenów. Przejdę sobie jeszcze tutaj. A tu w ogóle są jakieś kwiatki porobione, jak zauważyłaś. Widziałam, no? I druga część, jakieś stroiki w ogóle przygotowane. I druga część tego styropianowego bociana, który przyniósł dziecko. Przyjdzie czas, kiedy i ten pokój zostanie zniszczony. O, tu mamy głowę tego bociana. Może na tej małej wersaleczce leżała pani Truda. Ciotka Truda właściwie. Ale tu jeszcze mamy wejście na górę. Nie wiem, czy... I ta miotła, charakterystyczne miotły. Teraz jeszcze też są do kupienia. W ogóle, gdzie ja to widziałem? Było coś takiego jak miotlarz. Że się kupowało, że ktoś robił miotły i on się... W złotych łanach. W złotych łanach, no właśnie. Faktycznie, był miotlarz. Teraz tak naprawdę nie robi się, nie idzie się do miotlarza, żeby wykonać taką miotłę, która tak naprawdę kiedyś słyszałem, że ta miotła jest najlepszą z mioteł. Że te wszystkie takie plastikowe, jakieś takie, które są robione na sprzedaż w marketach, nie są takie jak miotły te od miotlarza, które mamy tutaj właśnie na rogu. O, zobaczcie sobie. Miotła od miotlarza. Dobra, jasne. Wejdziemy sobie do góry. Znaczy, jeżeli w ogóle da się wejść do góry, bo to różnie może bywać. Ja nie założyłem rękawiczek, a tu u góry, no i tu u góry, no nie wiem jak to wygląda, jeżeli chodzi o artefakty, bo trzeba się przyjrzeć w tym wszystkim. Jakieś elementy z pieca są, ewentualnie stare okno, stara beczka tu jest, ale chyba nie stanowi jakiegoś takiego rarytasu. Wejdę sobie dalej. Tą porę trzeba uważać, żeby się nie wywrócić i dalej tutaj tam nie iść, bo faktycznie jest to mega zniszczone. A tutaj mamy beczkę, ale to jest z wapnem. Beczka z wapnem, tak mi się wydaje. A może nie z wapnem, ale no tak, bo myślę, że to jest wapno. Mimo wszystko, tutaj po tych krokwiach
trochę pochodzę, ale będę strasznie uważał, bo ta góra jest bardzo zniszczona. Tu mamy Homonto. Wiesz co, tutaj nie ma nic takiego, co by cię zachwyciło, wiesz. Ja tu stąd schodzę, bo no nie ma nic, niestety. Niestety nie ma tu nic takiego, co mogłoby nas zachwycić. Tam jakaś część strychowa, tutaj pod tym czai się tak naprawdę dziury się czają między krokwiami, które są nałożone takim naniosem ze zboża, więc jest tu bardzo, bardzo niebezpiecznie. Więc ja po prostu schodzę na dół. Oj, no właśnie, o tym mówiłem. Nigdy nie wiem, czy schodzić tyłem, czy przodem. Czy normalnie jak człowiek, czy jak rak. Chociaż nie wiem, jak rak schodzi. No przecież rak chyba nie ma takiej możliwości schodzenia. O. Kurczę. No powiem Ci, bo tak chodzimy, no w ogóle są fajne te drzwi i ta klamka, w ogóle są bardzo stare drzwi. Częściowo już zniszczone. Ale te kafelki wyglądają tak, jakby ktoś po części odnowił ten dom. Też Cię to zaintrygowało? No, to jest haczyk, a jednocześnie to jest z pieca. Wiesz co, bo to był taki haczyk przy piecu, na którym wieszało się szmatkę, żeby się wysuszyła. Wiesz? Myślę, że gdzieś tutaj to po prostu było. To nie jest ten kolor. Nie, to jest innego pieca. Tak coś mi się wydaje. No. Z innego pieca, który gdzieś indziej tutaj był po prostu. Wiesz? Dobrze, odkładam to. No dobrze. Myślę, że podobała Wam się eksploracja. Bo ten dom jest fajny. Taki dziwny, patchworkowy. Tutaj do góry te schodki, takie No tak, małe, takie no tak. małe drzwi wejściowe, ale jednocześnie taki błękitny, ładny. Słuchajcie, z tego miejsca będziemy się żegnać z pokoju, z przedpokoju właściwie domu cioci Trudy. Cioci Trudy, czyli Edeltraudy tak naprawdę w całości mówiąc imię. Też myślimy, że ta ciocia była po prostu miłą osobą. Na pewno miała świetny piec, bo ten piec jest rarytasem, naprawdę. I tak jak wspomniałem wcześniej, ktoś kradł elementy żeliwne tego pieca, a nie spojrzał na piękno tego kołnierza. To jest korona. Korona. Kołnierz, korona, ale piękny. No. Trzymajcie się. Do następnego piątku. Hej. O. Na mleko. Nie chciałem po prostu zejść, żebyś potem się nie bała, gdzie ja poszedłem, wiesz? Ona nie jest zalana, ta piwnica. Jest zejście bardzo ryzykowne, ale jednocześnie spróbuję zejść do niej. Bo ma... Ale echo. Jest dziwna ona jest, powiem Ci, naprawdę dziwna. Nie jest zalana, jest obłocona tak naprawdę. I ona stanowi taki charakter bunkra, powiem Ci. Znowu Nivea. Muszę jakoś specjalnie... Ona jeszcze się tam ciągnie. Słuchaj, no tego się nie spodziewałem. Ona nie jest do końca taką piwnicą stricte. Spróbujemy tam wejść. Aczkolwiek jest tutaj błoto. I tutaj jest zalane, więc nie będę jakoś tam mocno wchodził. Ale sobie tylko tutaj wejdziemy i zobaczymy. Ale tu jest jakiś stary sztyl od łopaty. Myślę, że nie jest to jakoś tam... Być może była to forma schronu, bunkra, coś takiego.
albo piwniczki na jakieś różne rzeczy. W każdym razie to, że dom nie jest podpiwniczony, być może spowodowało, że ktoś wybudował sobie taką piwniczkę tutaj. Dobra, tym razem już naprawdę żegnamy się. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.